Dzień dobry, witam Państwa w Lublinie. Jesteśmy tutaj w okolicach Starego Miasta na ulicy Żmigród 1, gdzie znajduje się Dom Słów Izba Drukarstwa. Jest to instytucja kultury, która powstała na bazie drukarni popularnej, która działała tutaj od 1932 roku. My jesteśmy teraz na zewnątrz, żeby pokazać Państwu, jak duża jest przestrzeń naszej instytucji. Tutaj mamy wejście główne do Domu Słów. Za chwilę wejdziemy do środka i pokażemy całą przestrzeń. Ale sama drukarnia historycznie i obecnie również znajduje się w tamtej dolnej części na końcu budynku. Tam też historycznie kiedyś było wejście do samej drukarni popularnej i na początku naszej działalności też mieliśmy tam wejście, ale po latach dostosowywania budynku do działalności to się trochę zmieniło i pokażemy Państwu, jak to obecnie wygląda. Powiedziałam, że instytucja powstała na bazie drukarni popularnej, którą całe wyposażenie możemy zobaczyć na dole, ale ta cała działalność też poszerzyła swój zakres i teraz sama instytucja Dom Słów zajmuje się słowem w bardzo szerokim znaczeniu. Mamy dużo różnych warsztatów związanych właśnie z literaturą, z opowieścią, nie tylko tych takich rzemieślniczych związanych z drukarstwem, jak było na początku. I w tej części tutaj na górze mamy taką wystawę stałą, która poświęcona jest niezależnemu ruchowi wydawniczemu. Jest to wystawa Siła wolnego słowa. Nie znajduje się ona tutaj przypadkowo, ponieważ właśnie w Lublinie w 1976 roku te pierwsze niezależne drukarnie mają swój początek. Działo się to ze sprawą studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy postanowili w jakiś sposób przeciwstawić się systemowi komunistycznemu i prowadzić jakąś swoją walkę na tyle, ile pozwalały im wówczas warunki. Wymyślili, że będą właśnie drukować na początku jakieś drobne rzeczy, które będą poza systemem cenzury działały i będą przekazywać informacje, które są blokowane przez system państwowy, i sprowadzili powielacz pośrednio z Francji przez Anglię, przez Londyn. Jest to powielacz spirytusowy Zuzia, który w początkowym okresie drukowali głównie komunikaty KOR-u dla strajkujących robotników, później także pisma literackie Zapis związane z Warszawą, ale też swoje własne pismo Spotkania. Bardzo szybciutko tutaj Państwa przeprowadzam. Tą wystawę można sobie oglądać samodzielnie. Ona jest tak skonstruowana, że na planszach mamy całą historię opisaną. Tutaj po mojej lewej stronie mamy historię właśnie dotyczącą działań studentów i tego ruchu niezależnego, a tutaj po prawej stronie, jak pokazywało to wówczas funkcjonujące państwo komunistyczne, co pokazywało się w gazetach, jakie wydarzenia były pokazywane w prasie, co było promowane przez ten system. I tutaj w tej części, w pierwszej sali mamy lata 70., a w tej części przychodzimy i możemy zobaczyć, jak dalej ten niezależny ruch wydawniczy rozlał się też już na całą Polskę. Tutaj bardziej ten wątek lubelski, ale też bardziej te strajki z lat 80., co doprowadziło nas też do pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku. Gromadzimy również właśnie niezależne wydawnictwa z lat właśnie 70., 80., te wydawane w Lublinie, ale też poza Lublinem, oraz te, które były przemycane przez granicę, przez różnych kolporterów, więc tutaj można z tych wydawnictw skorzystać, jak z biblioteki właściwie. A w tej części pokazujemy urządzenia drukarskie, jakimi wówczas pracowano. Już właśnie w latach 80. sprowadzono bardziej złożone i lepiej działające powielacze, również spirytusowe, na których można było drukować już większe nakłady w lepszej jakości. Mamy też tutaj
drukarki, na których przygotowywano matryce, naświetlarki. W tamtej części również powielacz offsetowy, to już jakby urządzenie bardzo specjalistyczne. Naprawdę można było wysokiej jakości druki nim wykonywać. Bardzo ciekawe zdjęcie Janusza Rucińskiego właśnie przy pracy tej podziemnej, przy drukowaniu. Na tym zdjęciu również widać dokładnie tą samą maszynę, która tutaj stoi. Jest to o tyle ciekawe zdjęcie, że nikt nie dawał się fotografować jakby przy tej pracy, ponieważ było to jakby podpisanie wyroku na siebie, więc jest to bardzo unikatowe zdjęcie. Tutaj na ścianie mam jeszcze ramy sitodrukowe, na których również były drukowane ulotki, książki, bibuła w latach 70., 80. I tutaj jakby kończy się nam wystawa dotycząca niezależnego ruchu wydawniczego. W tej części mamy salę taką wielofunkcyjną, w której odbywają się spotkania i wystawy związane z książką, z grafiką książkową, z typografią, z drukiem, w bardzo szerokim takim kontekście, z projektowaniem graficznym. W obecnym momencie akurat mamy taki okres przejściowy, następna wystawa będzie na początku grudnia. I tutaj jakby się kończy nasz ten poziom 0 tak zwany, z którego wychodziliśmy. Schodzimy schodami już do wnętrz drukarni popularnej i zwróćcie Państwo uwagę, że jak będziemy sobie chodzić tutaj po tej przestrzeni, to tam, gdzie widzimy cegły na ścianach, to jest przestrzeń, która została przez nas adoptowana na potrzeby działalności tej kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, a tam, gdzie była przestrzeń drukarni popularnej, dwa nieduże pomieszczenia, one są pomalowane, mają otynkowane ściany, żeby z tej przestrzeni bardzo mocno zaakcentować, jaka była wielkość tej drukarni. Znajdujemy się teraz na poziomie -1. Jest to mniej więcej gdzieś w połowie budynku. Tego zejścia kiedyś historycznie nie było, ono zostało przez nas wybudowane, żeby połączyć te dwa poziomy. W tej części znajdowała się zecernia drukarni popularnej, a w tym momencie my zrobiliśmy tutaj taką małą ekspozycję mówiącą o historii samej drukarni, o tym, jakiego rodzaju druki tutaj były przygotowywane. Mamy historię też drukarzy pracujących tutaj w drukarni. Ja mówię tutaj o tym bardzo szybko, historia ta jest dosyć rozbudowana, związana też z dosyć tragicznymi sytuacjami z okresu II wojny światowej. Wszyscy pracownicy drukarni popularnej, dwóch właścicieli, Aleksander Michalski i Józef Rybnicki, wszyscy stracili życie na Zamku Lubelskim za współpracę z państwem podziemnym, z partyzantami i druk nielegalnych ulotek. Przeżyła tylko Zofia Michalska, którą widzimy tutaj na zdjęciu ślubnym z mężem Aleksandrem. Ona również była więziona na zamku, również miała wyrok śmierci, chorowała na tyfus i w związku z tym wojska niemieckie nie wykonały tego wyroku i ona jakby chora na ten tyfus przetrwała do wyzwolenia Lublina i zaraz miesiąc gdzieś po wyjściu z więzienia zgromadziła zespół nowy, uruchomiła drukarnię i prowadziła tą drukarnię, straciwszy całą rodzinę. Córka również była aresztowana, ale wywieziono ją do obozu pracy. W Ravensbrück wróciła dopiero pod koniec 1945 roku, więc po wyjściu z zamku Zofia myślała, że córka również nie żyje. I bardzo ta silna postawa Zofii, i jakaś ogromna siła i determinacja właśnie, żeby prowadzić drukarnię w takiej pełnej skali, jakby wskazuje też na to, że ona jakby brała udział w życiu tej drukarni. Jakby nie występuje nam w listach jako właścicielka czy jako pracownik, ale na pewno jakby tutaj pracowała w tej drukarni, ponieważ jakby wiedziała, jak ją prowadzić zaraz po właśnie wyjściu z Zamku Lubelskiego. I tą drukarnię ona prowadzi do 1949 roku, w którym musiała oddać ją na rzecz państwa.
Państwa Ludowego i z bólem, aczkolwiek nie miała innej możliwości, drukarnię oddaje i powstaje tutaj w tym miejscu Spółdzielnia Pracy Drukarzy, Introligatorów, Intrograf. I tutaj jakby działalność samej drukarni popularnej kończy nam się w 1949 roku, ale ma ciągłość jakby w tej Spółdzielni Pracy Introligatorów i drukarzy i dzięki jakby tej ciągłości i temu, że ci pracownicy pod koniec lat 80. zorganizowali tutaj taką pierwszą Izbę Pamięci Drukarstwa Lubelskiego, całe wyposażenie drukarni, to wszystko, co zostało z tamtego czasu, się zachowało i do obecnych czasów i możemy z niego korzystać. To oczywiście nie było takie bardzo proste i ja w bardzo dużym skrócie to opowiadam i w latach 90., 2000 ten sprzęt zamknięty tutaj, nieużywany był w bardzo złym stanie, więc kiedy ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, który jakby prowadzi to miejsce, odkupił maszyny też wówczas już od znowu prywatnego właściciela, one były w bardzo złym stanie. Aczkolwiek udało się doprowadzić to jakby do remontu pomieszczeń i do odnowienia maszyn, do rekonstrukcji niektórych maszyn, tak żeby wszystkie maszyny działały i można było ich używać do działań edukacyjnych, wydawniczych i żeby to było nie tyle samo muzeum, takie, że pokazujemy tylko te maszyny, ale żeby wszystko działało. Co jeszcze ważne też w tym miejscu, chciałabym powiedzieć to, że nie jesteśmy takim typowym muzeum. Powiedziałam na początku, że jesteśmy instytucją kultury, więc my nie mamy takiej zapewnionej ustawowo ochrony wszystkich zabytków, które tutaj posiadamy, więc wszystkie maszyny zostały wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego i one są jakby chronione prawem, już jakby są pod opieką konserwatora zabytków. Dobrze, przechodzimy do dalszych przestrzeni drukarni popularnej. Przejdziemy sobie do Zycerni, która jest zlokalizowana na końcu, ale kiedyś tutaj właśnie znajdowało się wejście do samej drukarni i biuro drukarni. Jak ktoś przychodził, żeby złożyć zamówienie do drukarni, to tutaj spotykał się właśnie z właścicielem, z osobą kierującą, która przyjmowała zamówienie i tutaj załatwiało się wszystkie rzeczy. My obecnie tutaj jakby zorganizowaliśmy Zycernię i w tej części są wszystkie regały, które jakby pozostały po drukarni popularnej, właśnie wypełnione czcionkami ołowianymi, taka każda szuflada, każda kaszta. Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie jej rozkład. W tych szufladach tutaj akurat mamy kroje pisma polskie, w różnych odmianach i wysokościach w tej części i też pisma drewniane, właśnie pochodzące z drukarni popularnej. Możemy właśnie je odnaleźć na afiszach drukowanych w drukarni przedwojennych, w drukarni popularnej. I te czcionki, które tutaj Państwu pokazuję, czy te drewniane, czy ołowiane, one cały czas są wykorzystywane jakby w naszych działaniach, w naszych wydawnictwach, które przygotowujemy głównie do działań właśnie kulturalnych prowadzonych tutaj przez Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN czy Dom Słów. Tutaj właśnie możemy też zobaczyć maszynę typu Boston ręczną, na której te najdrobniejsze druki są wykonywane. Akurat ona jest jakby tutaj przy pracy. Mamy matrycę postawioną tutaj pionowo z farbą, bo tutaj akurat jest w procesie drukowania. Tutaj możecie Państwo zobaczyć naszego Zycera, Roberta Sawę, który jest odpowiedzialny za wszystkie nasze składy, druki, za pomysły do tych realizacji, o których jakby w późniejszej części też Państwu jakby opowiem. A tutaj to jest codzienne miejsce pracy Roberta i w tej części już mamy tą nową Zycernię. Regały zycerskie, czcionki, które pozyskujemy też na potrzeby naszych działań wydawniczych i edukacyjnych. I te czcionki mają bardzo różne pochodzenie i tutaj z lubelskich drukarni, z Polski, sprowadzane też czasem z zagranicy, takie przykłady też mamy. I w naszych zasobach mamy głównie czcionki, kroje pisma
z alfabetu łacińskiego, polskiego, ale też mamy trochę cyrylicy, bo tutaj w Lublinie używana była cyrylica. Do jakichś projektów współczesnych mamy też współczesne kroje projektantów z Ukrainy, cyrylicę ukraińską i czcionki hebrajskie, bo w drukarniach lubelskich właśnie począwszy od XV wieku tutaj w Lublinie działały drukarnie hebrajskie i te czcionki, które tutaj mamy, to one są sprowadzone już obecnie z Izraela, ale podobne kroje, właśnie tak jak tutaj widzieliśmy krój Chaim, czy tutaj, one są jakby czcionkami, krojami pisma przedwojennymi. Aczkolwiek nie zachowały się tutaj w Lublinie, ani nigdzie w Polsce nie znaleźliśmy, więc sprowadziliśmy jakby na potrzeby jakby działania i pokazania tego zasobu, który kiedyś był powszechny w Lublinie, również te czcionki hebrajskie. I cały zasób, który tutaj mamy, jest w użyciu. Oczywiście w różnym stopniu on jest udostępniany osobom z zewnątrz, czy tam do jakichś projektów edukacyjnych. Nie wszystko jakby jest dostępne tak osobom, jak przyjdą z ulicy i chcą, czy pracują u nas nad jakimś swoim projektem. Niektóre te takie bardziej cenne rzeczy wykorzystywane są tylko jakby tutaj przez Roberta i w specjalnych sytuacjach. Przechodzimy dalej już do samej przestrzeni drukarni, gdzie głównie mamy maszyny drukarskie. Chciałam też zwrócić uwagę na to, że większość tych maszyn drukarskich, które tutaj mamy, właśnie one pochodzą z drukarni popularnej, ale też mamy część już maszyn taką, którą jakby uratowaliśmy z innych przestrzeni, nie tylko właśnie z Lublina. Też myślę, że taką fajną i ciekawą rzeczą, którą tutaj jakby będąc u nas tutaj nie z taką wizytą online, ale na żywo tutaj zwiedzając, to możemy zobaczyć tutaj dużo takich smaczków związanych z grafikami lubelskimi, takimi jak Andrzej Kot czy Ryszard Tkaczyk. Staramy się też jakby to pokazywać i jakby też oswajać ludzi, też ich jakby edukować w tym kierunku, że osoby pracujące właśnie też z EC, że graficy, to była bardzo ważna działalność też i tutaj w Lublinie mamy bardzo ciekawych grafików i chcemy ich tutaj też prezentować. W tej części właśnie mamy maszyny drukarskie, tak jak tą, którą tutaj widzimy, też maszyna typu Boston o napędzie nożnym. Ona jest używana też do takich druków maksymalnie w formacie A4. Większa maszyna Planeta Fikcja, to już jest taka maszyna duża, przemysłowa, na której drukowano prasę, książki. My używamy jej do drukowania właśnie jakichś większych formatów afiszy, czy też jeśli mamy jakieś, nie wiem, większe rozkłady, jakieś rozkładówki, to drukujemy właśnie na tej Planecie Fikcji. Ona jest dosyć trudna w uruchomieniu, bo wszystkie maszyny u nas są o napędzie jakby nożnym, ręcznym. Nie ma tutaj akurat żadnych silników, które by nas wspomagały w tej pracy, więc żeby uruchomić tą maszynę, żeby cały wózek ciężki tej maszyny wjechał pod koło, pod bęben dociskowy, to trzeba ręcznie kręcić tam tym dużym kołem zamachowym, które jest z tyłu. I zwykle to robi około 2 osób, jeśli chodzi o kobiety, czy jeśli są na przykład dzieci, które czasem na warsztatach też tutaj drukują na tej maszynie, to jakby kilkoro dzieci przy pomocy osoby dorosłej jakby drukuje. Ale najczęściej teraz wykorzystywaną maszyną na warsztatach przy pracy takiej edukacyjnej to jest prasa taka korektorska, już bardziej powiedzmy współczesna, jakby ona może służyć do drukowania różnego rodzaju grafik i to jest właśnie maszyna, która dosyć niedawno, od 2 lat jest tutaj u nas, ale bardzo nam usprawnia taką pracę właśnie edukacyjną, warsztatową.
Tutaj jakby cały czas słychać też pracę, która toczy się w sycerni. Właśnie są próbne odbitki na bastonce o napędzie ręcznym. I jeszcze chciałam pokazać Państwu taką maszynę ciekawą i to jest właściwie jedyna maszyna, która u nas nie jest uruchomiona, ale jakby pokazujemy ją tylko i wyłącznie jako eksponat. Jest to linotyp, czyli maszyna, która służy do składu. Tylko już nie takiego ręcznego składu, jak wykonywał Zecer, tylko tutaj już mamy klawiaturę i na niej osoba właśnie składacz linotypowy przygotowywał tekst do druku, pisząc tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni już na klawiaturze komputera. Ten rozkład klawiatury jest troszeczkę inny, ale po jakby naciśnięciu klawisza z magazynów, które są tutaj, jakby maszyna z ustnika wypluwała nam takie matryce. To są matryce. Te pojęcia mogą nam się tutaj jakby troszeczkę mylić, bo mówimy o matrycy wypukłej do druku, ale tutaj mamy też matrycę i mamy tą matrycę wklęsłą, ponieważ ta matryca była zalewana ciekłym ołowiem i ta maszyna właśnie rozpuszczała nam ołów, który pod ciśnieniem zalewał nam całą tutaj linię tekstu, która była przygotowana przez linotypistę i produktem takim wyjściowym była cała zwarta linia, już nie pojedyncze czcionki, tylko cała zwarta linia tekstu, z którą można było drukować. I to miało i swoje wady i zalety. Wadą było to, że jeśli się zrobiło błąd, no to taką linię trzeba było przetopić i jeszcze raz jakby przepisać tą linię, a zaletą było to, że był to materiał jakby taki zwarty, nie rozsypywało nam się, bardzo łatwo można było te całe szpalty, strony książki układać i był to też materiał taki, który jakby krążył, był recyklingowany. Coś, co było już odbite, cała gazeta poszła do druku. Te linie trafiały z powrotem do przetopienia na sztaby i można było z nich kolejny raz robić odbitki. I tutaj właśnie też o tej całej technologii typograficznej, tego druku wypukłego, która właśnie jeszcze w XX wieku dosyć długo tak naprawdę funkcjonowała, opowiadamy. Mamy też właśnie schyłkowe urządzenia też do druku typograficznego, takich jak Grapoprec. One oczywiście nie pochodziły, jakby nie były w drukarni popularnej, ani nawet nie były późniejszym Intrografie, który działał tutaj w tym miejscu, tylko to jest maszyna jakby przez nas sprowadzona z innej drukarni, żeby właśnie pokazywać ten schyłek druku typograficznego. My na niej właściwie nie drukujemy, z tego względu, że nie drukujemy takich dużych nakładów. Wszystko to, co tutaj jakby drukujemy, to są niskie nakłady do 100 paru egzemplarzy, to są jakby największe ilości, więc wszystko jest drukowane na tych ręcznych i nożnych maszynach. Przechodzimy teraz właśnie już jakby wychodzimy z tych przestrzeni drukarni popularnej, ale cały czas jakby jesteśmy w przestrzeni Domu Słów Izby Drukarstwa i przechodzimy właśnie do kolejnych wykopanych przez nas piwnic jakby na potrzeby działalności edukacyjnej, bo w początku tej działalności to wszystkie nasze sprzęty, urządzenia, cała zecernia, maszyny introligatorskie były zgrupowane w tych małych przestrzeniach, z których wyszliśmy. I nie było właściwie mowy o tym, żeby prowadzić jakąś działalność taką właśnie warsztatową, edukacyjną. Mogliśmy tylko małe grupy tak muzealnie oprowadzać jako wycieczki, a w późniejszym czasie, jakieś 5 lat od rozpoczęcia, otworzenia samej Izby Drukarstwa, udało nam się jakby doprowadzić do kolejnych remontów, pozyskać jakby przestrzeń taką właśnie tutaj w tej piwnicy i introligatornia została jakby przeniesiona tutaj. Tutaj mamy właśnie wszystkie urządzenia do cięcia, gilotyny, nożyce, maszyny do szycia, maszyny właśnie prasozłociarki, na których możemy wykonywać suche tłoki, na których możemy złocić i taką przestrzeń pracownię, w której właśnie te nasze druki są jakby wykańczane, jeśli pochodzą, jeśli coś tam wydrukujemy, to tutaj część jest docinana, jest zszywane, tutaj też uczymy zszywania i oprawy w różnych technikach, na różnych tak naprawdę też poziomach wiekowych.
I tutaj jakby i młodsi, i starsi jakby mogą się z samą też historią książki, właśnie jak kiedyś ta książka była przygotowywana, jak obecnie jest przygotowana, jak w prosty sposób, w domowych warunkach można sobie zrobić zeszyt, notatnik, czy jak go też troszeczkę naprawić. Pokazujemy też właśnie, jakie inne są odsłony introligatorni, czyli właśnie robienie też różnego rodzaju opakowań, zabezpieczania zbiorów, to są właśnie prace introligatorskie. I jeszcze mamy tutaj bardzo ważną też pracownię, która została jakby przygotowana po to, żeby pokazać cały proces jakby powstawania książki. Jest to pracownia czerpanego papieru. Te pracownie jakby nie były nigdy związane jakby z samą drukarnią, był to przemysł zupełnie oddzielny, ale właśnie na potrzeby naszej działalności my zrobiliśmy tutaj tą pracownię, żeby pokazać od początku, od powstania papieru do druku, do wydania książki, że możemy to zrobić tutaj u nas na miejscu. I tutaj właśnie tą pracownię prowadzi Sylwia Woźniak, którą tutaj widzimy. Akurat jest przy pracy, ma duże sito, czyli taki format 50×70. Możemy akurat podpatrzeć, zobaczyć jak to wygląda. Widać, że też wymaga to dużej siły fizycznej, bo wyciągnięcie z wody takiego dużego sita obciążonego też tą masą celulozową mokrą, wymaga to dosyć dużo siły. Teraz Sylwia zdejmuje ramkę, która nam tutaj ogranicza format i widzimy właśnie, jak gruby teraz jest ten format. Ze względów jakby technicznych, jakby dźwiękowych, jakby nie oddajemy głosu Sylwii, tylko ja może bardziej tutaj powiem. Ten papier teraz akurat jest wykonany w technice europejskiej. Włókna są przygotowane, cięte w takim też specjalnie dla nas przygotowanej maszynie hydropulperze i te papiery jakby charakteryzują się tym, że są dosyć takie grube, mają cieniutkie włoski i świetnie nadają się do druku typograficznego, do druku wypukłego. Bardzo dobrze przyjmują farbę. Widać troszeczkę jakby ten tłok, jak farba, jak czcionki jakby dotykają papieru i jakby nam wbijają tą farbę. A z drugiej strony nie przebijają tego na drugą stronę, tylko dobrze jakby wchodzą w ten papier. Tutaj widać już arkusze właśnie też duże, już suche, już po suszeniu, po prasowaniu. One mają właśnie tutaj widać swoją grubość, widać te włoski, widać fakturę też, można jakby nadać fakturę temu papierowi. I te papiery, które u nas powstają, Sylwia dokłada tutaj naprawdę wielu starań i jakby pod każdy projekt ten papier jest przygotowany jakby specjalnie. Jest myślane o tym, jaka ma być faktura, jaki ma być kolor, do jakiej techniki ten papier ma być wykorzystywany, bo inaczej jeśli drukujemy coś w litografii, inaczej jeśli to jest papier przygotowywany do wklęsłodruku, inaczej do typografii. Inną gramaturę musi mieć papier, jeśli ma być okleiną, więc to z Sylwią wszystko musimy ustalić właśnie w zależności od tego, do czego ten i w jaki sposób ma być ten papier przygotowywany. Tutaj jeszcze możemy pokazać kilka próbek różnych papierów przygotowywanych przez Sylwię z celulozy roślinnej i właśnie te, które pokazywaliśmy wcześniej, to było właśnie z takiej celulozy bielonej, jakby pod różnego rodzaju druki, a tutaj już widzimy taką celulozę naturalną, niebieloną i tutaj widzimy też kolor, który jest naturalny celulozy i papieru, który tutaj powstał. Chciałam jeszcze pokazać właśnie bibułki, bo Sylwia oprócz papieru europejskiego, tego grubszego, robi też w technice japońskiej cieniutkie bibułki, gdzie celuloza jest przygotowywana inaczej, jest nie cięta, tylko jest miażdżona, te włókna są dużo grubsze, papier jest delikatny, ale też równie mocny. I to wszystko, co tutaj właśnie widzimy, to możemy zobaczyć druki typograficzne, to tak jak ten, przy użyciu litery. Tutaj mamy druk na litografii, czyli technika płaska i papier był inaczej przygotowywany. Tu mamy jeszcze druk na cieniutkiej bibułce.
No i tak ta praca u nas wygląda, że każdy projekt jest bardzo indywidualnie traktowany i zanim zaczynamy jakby pracować, to wszystko jest dużo takiej pracy koncepcyjnej. I we wszystkich tych pracowniach, po których Państwa tutaj oprowadziłam, prowadzimy też warsztaty. Warsztaty bardzo często też możemy zindywidualizować w zależności od potrzeby grupy, czy to jest właśnie jakaś grupa najmłodsza, czy grupa jakaś ma jakiś swój temat, czy jakby to jest grupa, nie wiem, starsza, studenci, którzy też mają jakieś swoje projekty, więc to wszystko jest u nas dosyć płynne i staramy się po prostu jak najlepiej to pokazać to rzemiosło i przekazywać jakby też tą pasję naszą do tych starych technik związanych w bardzo szerokim pojęciu z drukarstwem.